Witam serdecznie z Tunezji. Wiem, że pewnie nie takiego obrazka spodziewaliście się tutaj zobaczyć, ale Tunezja to nie tylko rajskie plaże, wypasione kurorty. Tunezja ma dwa oblicza. I oprócz tego właśnie komercyjnego, który ciągnie się wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, pokażę Wam również te mniej znane zakątki, do których rzadziej docierają turyści. Witamy w Afryce subsaharyjskiej. A nie, przepraszam, to nie jest Afryka subsaharyjska, tylko rajska Tunezja, do której miliony Polaków co roku jeżdżą na wczasy. Ale wystarczy wyjechać gdzieś z kurortu i wygląda to w ten sposób. O ile kurorty są jeszcze tak od frontu w miarę ogarnięte, tak już podróżując przez ten kraj, wszędzie zalegają hałdy śmieci. Wszyscy wywożą po prostu to, co mają do wywiezienia gdzieś za miasto, i drogi wjazdowe do wielu miast wyglądają właśnie w ten sposób. I to nie są jakieś tam, nie wiem, wysypiska, peryferia. Zobaczcie, no tu są normalnie domy, bloki, nie, tu mieszkają ludzie. Tunezja to znacznie więcej niż hotele all inclusive i pieszczyste plaże. To kraj, w którym spotykają się ślady starożytnego Rzymu, świata arabskiego i Afryki. A za każdym zakrętem można natrafić na miejsca wyglądające jak z innej planety. W tym filmie pokażę Wam najciekawsze atrakcje Tunezji, jak i kilka mniej oczywistych miejsc. Oraz podpowiem, jak zwiedzić ten kraj na własną rękę. Sprawdzimy też, czy Tunezja na własną rękę opłaca się bardziej niż wyjazd z biurem podróży. Oraz czy w ogóle warto wybierać się do tego kraju na wakacje. Tunezja poza hotelami w kurortach wygląda jednak zupełnie inaczej niż na zdjęciach z katalogów biur podróży. Jednak pomiędzy tym wszystkim można jeszcze znaleźć sporo autentycznych i ciekawych miejsc. W tym filmie odwiedzimy m.in. plenery filmowe z Gwiezdnych Wojen, byłą rezydencję prezydenta Tunezji czy kwaterę główną Afrika Korps, z której dowodził marszałek Rommel. Zerkniemy też na porzucony reprezentacyjny samolot Saddama Husseina i wejdziemy do Koloseum, które wygląda lepiej niż to w Rzymie. Na koniec poszwędamy się trochę po Saharze i spędzimy noc w prawdziwej jaskini troglodytów. Zapinajcie pasy i ruszamy w kolejną, emocjonującą podróż do zupełnie innego świata niż ten, który reklamują biura podróży. Językiem urzędowym Tunezji jest arabski, ale jako że ten kraj to była kolonia francuska, tak i w tym języku dogadamy się wszędzie bez problemu. Gorzej będzie z angielskim, gdyż jego znajomość poza głównymi punktami turystycznymi jest raczej minimalna. Ale co ciekawe, w najpopularniejszych kurortach plażowych bez problemu dogadamy się z większością sprzedawców po polsku. W większych sklepach i restauracjach bez problemu zapłacimy kartą, a na mniejsze wydatki najlepiej będzie wyjąć trochę gotówki z bankomatu. My do Tunezji polecieliśmy z Polski Lufthansa z przesiadką w Berlinie za kwotę 500 zł w obie strony. Port lotniczy w Tunisie ma słabą komunikację publiczną, więc najprościej będzie dostać się do centrum taksówką lub wynająć auto bezpośrednio na lotnisku. Nie polecam jednak zaczynać jazdy po tym kraju od samego Tunisu, bo jednak są to zupełnie inne doświadczenia niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Lokalną kartę SIM bez problemu kupimy na lotnisku, a jeśli Twój telefon posiada możliwość instalacji eSIM, tak polecam kupić ją sobie wcześniej. Link do aplikacji, z której ja korzystam podczas każdego wyjazdu, zostawiam Wam w opisie tego filmu. Tunezja jest jednym z najpopularniejszych kierunków wybieranym przez Polaków na wczasy, ale oczywiście nie Tunis. Te wszystkie wycieczki oferują wczasy w takich nadmorskich kurortach. Tunis no de facto niby też leży nad morzem, ale jest to raczej miasto przeznaczone tutaj dla lokalnego afrykańskiego biznesu. Przyjeżdża tutaj też dużo Francuzów, bo Tunezja była kiedyś kolonią francuską i cała ta zabudowa tutaj w centrum tego miasta, jak widać, jest jeszcze z czasów francuskich. Po arabskiej wiośnie Tunezja miała problem z terroryzmem. Były tutaj zamachy, zginęło wielu turystów. Teraz
oraz jest tutaj mnóstwo wojska, policji. Ten główny deptak Tunisu jest naprawdę tu mocno obstawiony. Tutaj też są budynki rządowe. Nie można też tutaj wszystkiego tak swobodnie filmować, bo można mieć właśnie problemy. W tym roku jeden Polak przesiedział tutaj miesiąc w areszcie, bo zrobił zdjęcia jakiegoś hotelu, w którym siedziało wojsko. Pierwszy hotel w Tunisie. Tak wygląda pokój. Kosztował $70. Szału nie ma, ale myślę, że za te pieniądze jak na stolicę jednego z najbogatszych krajów afrykańskich to chyba nie jest źle. Widoku z okna żadnego nie ma. No i tutaj też do każdego pokoju jest doliczany podatek turystyczny. Jego wysokość zależy od standardu hotelu, więc im więcej gwiazdek, tym więcej zapłacimy, tak jak tutaj 16 dinarów, czyli około 20 zł. Jeśli chodzi o śniadanie, no to szału tutaj nie ma jak na pierwszy raz. Jest to hotel 3-gwiazdkowy, przypominam. Czyli standardowo jajecznica, jakieś sery, troszkę pieczonej papryki, do tego bułka, no i to w zasadzie tyle, no jakieś bardzo podłe mięso, takie coś a la martodele najniższej jakości. Po prostu to jest chyba takie typowe francuskie śniadanie, no i dużo jakichś bułek, pieczywa, bagietek. Już widzę, że tutaj przepisy ruchu drogowego to są raczej takie umowne. Każdy jeździ jak chce, każdy łazi jak chce. Chyba nie ma czegoś takiego jak pierwszeństwo, po prostu trzeba uważać przechodząc przez ulicę, ale przechodzić można w miejscach dowolnych. Tutaj nikt na to nie zwraca uwagi. Właśnie każdy tutaj łazi jak chce, przez środek skrzyżowania, przez środek ronda. Przepisy, no cóż, chyba tu nie istnieją. No a zaraz mają podstawić auto z wypożyczalni, więc czuję, że będzie ciekawie. Z tyłu za mną jest jakiś ciekawy pomnik, ale nie można do niego podejść, bo odgradza to wojsko. No i są tutaj takie niektóre właśnie miejsca. Koło naszego hotelu też są jakieś barierki, nie da się tam podjechać autem. Najpiękniejszym budynkiem przy tej ulicy jest Stary Teatr Francuski. No, do dziś dzień odbywają się tu przedstawienia, więc jak ktoś zna francuski, może się wybrać. Deptak zaczyna się okazałą wieżą zegarową i pomnikiem pierwszego prezydenta niepodległej Tunezji, który zmarł w 2000 roku. Pomiędzy tymi tutaj, jak na tunezyjskie warunki, luksusowymi restauracjami, sklepami, butikami są też opuszczone kamienice. Dużo takich obiektów po Francuzach nie doczekało się dalszego ciągu, ani jakiejś rewitalizacji. Pomimo, że jest to najdroższa ulica w mieście, tak spokojnie kupimy sobie tutaj jakieś takie spodnie eleganckie do 50 zł, koszule od 30 do 50, a cały garnitur za nawet 200 zł, więc kurtki, bluzy, tutaj swetry do około 50 zł, więc można się naprawdę ubrać tutaj tanio. W kraju, w którym 98% stanowią muzułmanie, przy głównym deptaku miasta mocno wyróżnia się katedra świętego Wincentego Paulo. Została ukończona przez Francuzów w 1987 roku. Łączy styl europejski z mauretańskim. Pomimo, że katolicy stanowią tylko 0,3% mieszkańców Tunezji, nadal są tutaj odprawiane msze, a w środku przechowywane są relikwie Jana Pawła II, który odprawił tutaj mszę podczas pielgrzymki do Tunezji w 1996 roku. Każde stare arabskie miasto ma Medynę, czyli po prostu taka starówka. No i tutaj widać ewidentnie były kiedyś mury też dookoła. Mury się nie zachowały, ale jest za to piękna brama. Kiedyś tak się wjeżdżało tutaj na wielbłądzie albo osiołku do Starego Miasta. No a dzisiaj zrobili tutaj wiadomo już taką komercję. Jest tutaj też bardzo okazały hotel, takie widać pomieszanie stylu orientalnego z francuskim. Też można sobie wynająć pokój. Na Medynie w Tunisie jest jedno wielkie targowisko. Można tutaj krążyć cały dzień, zgubić się, bo nie jest tutaj oczywiście nic oznakowane, nie widzimy nawet nieba nad sobą, nie ma żadnych punktów orientacyjnych, więc wystarczy się zagłębić, zrobić zakupy, no i gdzieś tam później wyjdziemy na pewno. No a w wąskich uliczkach oczywiście jest targowisko. No i kupimy tutaj to samo, co w każdym innym kraju arabskim. Masę różnego badziewia, biżuterii, złota, podrabianej odzieży, ale pomiędzy tym wszystkim coś na pewno można fajnego zawsze sobie wyłowić. Na przykład mają tutaj dość oryginalne kierbce.
Pomimo, że jest to kraj muzułmański, to tutaj nie ma takiej ortodoksji. Nawet widziałem na tym bazarze stoiska z bielizną damską, taką wyuzdaną, ze zdjęciami roznegliżowanych białych kobiet. No i tutaj widać, że to nie obraża nikogo, więc nie ma co tutaj się przejmować z zakrywaniem ciała i tak dalej, skoro takie rzeczy tutaj są dostępne normalnie, legalnie na bazarze. Ale możemy obrazić tutaj ich w inny sposób. Pewien angielski DJ dostał jakiś czas temu rok więzienia za to, że zrobił remix takiego muzułmańskiego wezwania na modlitwę. Na wielu produktach są ceny, nie musimy już tutaj szarpać się o cenę, więc warto najpierw sobie pochodzić, wyrobić jakiś tutaj pogląd, ile co powinno kosztować, a dopiero później można przystępować do negocjacji. Pomimo, że Tunis jest stolicą bogatego jak na Afrykę kraju, tak nie ma tutaj jakichś wieżowców. Już z samolotu było widać, że ta zabudowa właśnie jest tutaj niska. No, max kilkupiętrowe tutaj budynki. Jak na razie tutaj w centrum to najwyższym budynkiem jest Hotel Afryka, który jest takim reprezentacyjnym miejscem, 5 gwiazdek. Na szczęście Medyna to nie tylko targowisko, można zobaczyć gdzieś w jakiś zaułek i tutaj już jest spokój, można się normalnie poruszać, nie ma tego szumu, gwaru. Dominuje kolor niebieski i biały. I przy wejściu na Stare Miasto znajduje się wielki targ z rybami i owocami morza. No i tutaj już można kupić naprawdę wszystko. Takie pokaźne tuńczyki. No i kilogram tuńczyka kosztuje jakieś 33 zł. Ale to jest porządny stek. Widzę i ryby słodkowodne i słonowodne. Naprawdę jest tego sporo. No. Więc jak ktoś lubi jeść ryby, tak tutaj naprawdę można w tym kraju się wyżywić tym. Mamy olbrzymie kalmary i mniejsze, i ośmiornice, i krewetki, i malutkie ośmiornice. I na przykład kalmar 26 zł za kilogram świeżego kalmara. Tutaj mamy daktyle, jakieś 13 zł za kilo świeże. No i zielenina, sery, oliwki. Jak to w krajach arabskich, mnóstwo oliwek do wyboru, do koloru, różne papryczki. Widzę marynowane cytryny, to też jakaś na pewno ciekawa rzecz. Oczywiście Tunezja słynie też z owoców, przede wszystkim cytrusy, granaty i banany. Granaty kosztują jakieś 3,5 zł za kilogram, mandarynki około 5 zł. I Tunezja przede wszystkim, to już widzę, że jest krajem kotów, jest tu mnóstwo kotów. Tutaj jako, że jest jedzenie, są ryby, jest mięso, tak tych kotów jest naprawdę bardzo dużo. No i widać, że dostają jakieś resztki, są zadowolone. Sobie tutaj każdy coś zje, głodny nie chodzi. تونس يا صباح البحر يا ملح الموج في الشطآن في سيدي بوسعيد لون وفي قرطاج الصوت زماني زيتونك فوق التلالي ورائحة الخبز في الأحياء والناس إذا مروا عليك يهدون القلب دفء اللقاء هيا نغني هيا نلون هيا نرفع الرايات من باب البحر حتى الصحراء يمشي الفرح في الخطوات تونس يا تونس يا أرض السلام تونس يا تونس يا نبع Tak wygląda Tunezja. Tutaj jest wejście do hipermarketu Carrefour i wszystkie śmieci z marketu lądują sobie na ulicy. I to tak. Wynajęliśmy auto Suzuki Swift z tego roku, tak więc całkiem nowy, jeszcze nie zajechany. 190 euro za 7 dni. Kaucja 600 euro. Wyjeżdżając z Tunisu już było widać 2 wypadki. No, droga jest dziwna. Albo nie ma pasów w ogóle namalowanych, albo te pasy są, ale na przykład prowadzą prosto w rów albo w barierkę. No, taka wolna amerykanka. Każdy jeździ jak chce. Będzie ciężko, ale jeździłem już po krajach arabskich, więc jak ktoś się boi, to chyba nie polecam, żeby tutaj
wynajmował auto. Kolejnym miastem, do którego docieramy, jest Sus. To już jest typowo turystyczny kurort. Tutaj są właśnie zwożone wycieczki z całej Europy. To już od razu widać i słychać, bo tutaj kicz naprawdę wylewa się z każdej strony. No, hotel, który zarezerwowałem, niby miał mieć 4 gwiazdki, ma chyba tylko na papierze. I tak wygląda promenada nadmorska. Jakieś takie kolejki tutaj wożą. Głównie na razie widzę Arabów tymi wagonikami. W środku jacyś muzycy grają na bębnach, na fujarkach. Jeszcze brakuje tylko tańczącego węża. Nie widać za bardzo turystów z Europy. Widzę, że klient głównie miejscowy póki co. Też mnóstwo jest tutaj jakichś opuszczonych hoteli. Chyba dużo nie przetrwało po prostu pandemii. A sama plaża jest szeroka. Oni to się tak za bardzo nie plażują, więc jak ktoś chce się popalać czy popływać, to miejsca jest sporo. A tak wygląda pokój. Taka łazienka w marmurze. No wszystko ma, to widać, lata świetności za sobą. Myślę, że hotel jest z lat 70., no ale pewnie te 4 gwiazdki spełnia, skoro ma. Tutaj tak wszystko sobie wisi, więc nie liczcie na to, że będą to 4 gwiazdki takie jak w Polsce. Ale za to widok rekompensuje wszystko, bo mamy widok na samo morze. I to wszystko za niecałe 40 euro. Za 2 osoby ze śniadaniem. Cena super, bo mało gdzie można się przespać z takim widokiem za te pieniądze. Nikt się widać w morzu na razie nie kąpie, może woda jest zimna, nie wiem, zaraz sam sprawdzę. Czy jak na razie to taka nędza tutaj. Wszystko jest właśnie zaśmiecone, jakieś takie porozwalane, ale ja to akurat lubię taki klimat. Także widzę, że się nawet nie pytają, tylko sadzają ci ptaka na ramieniu, a później żądają pieniędzy, więc trzeba się pilnować. No i takie statki wzorowane na jakieś stare galeony, ale chętnych nie widać na rejsy. Mi akurat nie przeszkadza taki nieład, ale no wiem, że Tunezja jest często takim wakacyjnym marzeniem Polaków. Tutaj jadą na długo wyczekiwany urlop, no i kiedy potem widzimy takie krajobrazy, po prostu tego nieładu, tych śmieci, może się ktoś poczuć po prostu zniesmaczony. W krajach muzułmańskich nie spotkamy raczej psów, za to koty są tutaj otoczone szczególną czcią. Tutaj nawet jest jakiś baner, nie wiem akurat co tam jest napisane, ale pod tą palmą siedzi mnóstwo kotów, małe, duże, różne kolory. No i oczywiście jak jest tak dużo kotów, to odpowiednie zapachy tutaj są. No nie ukrywając, śmierdzi w tej Tunezji dość mocno. I rosną tu drzewa pomarańczowe, można sobie po prostu przyjść, zerwać i zjeść. Mam już tutaj swojego prywatnego kota. Chodzi ze mną, oprowadza mnie po Starym Mieście. Można tutaj napić się świeżego soku z pomarańczy, z granatów, limonek. No i wystrój niektórych knajp jest naprawdę oryginalny. Widzę, że wszyscy oglądają tu jakieś mecze dzisiaj, także chyba jest jakaś Liga Mistrzów. O ile w centrum jest dziadostwo, tak udaliśmy się do galerii handlowej. I spójrzcie na to. I tutaj już jest naprawdę na bogato. No, Europa by się nie powstydziła. Sklepy wszystkich marek. Przy wjeździe do galerii, pomimo że są tu tysiące ludzi, w każdym samochodzie sprawdzają, czy nie ma jakiegoś terrorysty w bagażniku. Później jest kontrola na wejściu jak na lotnisku. Prześwietlają jakieś torby, plecaki. Boją się tu ewidentnie jakichś zamachów. No a sklepy naprawdę na wypasie. Kurort Sus nie zachwycił mnie niczym szczególnym. W zasadzie gdybym tu przyjechał w czasy z biurem podróży, to byłbym niezadowolony. Miejsce to mogę polecić osobom, które nie mają zbyt dużych wymagań co do standardu i krajobrazów. Mogłoby być tu fajnie, jeżeli nie wychodzilibyśmy z kurortu przez tydzień. Życie nocne w Sus. Tak wygląda promenada nocą. O ile w knajpach ludzi za wiele nie ma, a już jak siedzą, to piją głównie jakąś kawę, herbatę, ewentualnie oglądają mecze. No dużo lokali już jest pozamykanych po zmroku. I tak się prezentuje widok z pokoju nocą. Będzie się fajnie spało, szum morza. Jest godzina 20, no to już troszkę tu się przeludniło. Oni życia nocnego ewidentnie widać nie prowadzą. في السوق أصوات الباعة والبهارات
Jedziemy przez tą Tunezję. Tak, wszędzie są jakieś takie ruiny puszczonych fabryk. Widać, że po Francuzach został tutaj porządny przemysł. No ale to wszystko trafił szlak. Oni tego jakoś nie poszanowali. Część z tych rzeczy działa, jakieś tam porty, ale mnóstwo właśnie takich hal fabrycznych stoi odłogiem. Paliwo w porównaniu do cen polskich jest tutaj bardzo tanie. Benzyna kosztuje około 3 zł za litr. Można tutaj naprawdę tanio objechać ten kraj. Opuszczamy Sus i jedziemy w kierunku Monastyru, czyli kolejnego kurortu. I tutaj po drodze na rozlewiskach takich wodnych pasą się flamingi. Jest ich naprawdę dużo, można sobie podejrzeć, ale utrudniają to skutecznie komary. Nie spodziewałem się, że są tutaj komary, ale faktycznie są i to w olbrzymich ilościach. Jechaliśmy do Monasteru. Przy samym morzu witają nas jakieś opuszczone domki. Mam właśnie takie wrażenie, że jeżeli ktoś raz pojedzie poza tą Afrykę arabską, to już tu nigdy więcej nie będzie chciał wrócić, bo naprawdę ten kontrast jest. Po tej arabskiej wiośnie właśnie do 2015 roku w Azji było bardzo mało turystów z Europy. Raczej wybierali się tam backpackerzy. Tak później, kiedy tutaj ludzie się powystraszali właśnie tą serią zamachów, tutaj zaczęły się protesty też w tych wszystkich krajach nad basenem Morza Śródziemnego, afrykańskich i ludzie przerzucili się w inne rejony świata. No i myślę, że jak ktoś właśnie wreszcie miał porównanie, to już tutaj przyjechać nie zechce, bo no jest ciepło. Mamy tutaj pewność pogody w porównaniu z naszym, powiedzmy, Bałtykiem, ale nie wiem, mnie to do siebie nie przekonuje, nie powala. Gdyby to był pierwszy kraj, jaki zobaczyłem poza Polską, pewnie byłoby wow, no bo kaktusy, palmy, ciepło i tak dalej, ale jak się głębiej rozejrzymy, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Tam z tyłu, ten duży budynek, to jest pałac prezydencki pierwszego prezydenta Tunezji. Idziemy go zobaczyć, bo można go ponoć zwiedzić. Opuszczone baseny, ośrodki wczasowe. Tak postapokaliptycznie. No jeżeli turyści się stąd odwrócą jeszcze bardziej, no to ten kraj będzie miał naprawdę problem. Już teraz badania pokazują, że połowa młodych Tunezyjczyków marzy o wyjeździe z kraju. Skoro nie potrafią zadbać o dziedzictwo narodowe, jest tutaj syf, brud dookoła, o czym my tu mówimy, jak oni mogą zadbać o jakieś normalne miasta czy ulice. Niewątpliwie najoryginalniejszą chyba atrakcją Monasteru jest były pałac prezydencki. Tutaj mieszkał pierwszy prezydent Tunezji. No samo otoczenie pałacu sugeruje, jaki jest stan tego państwa, no bo tutaj myśleliśmy, że to wszystko jest jakieś, że to jest po prostu opuszczony hotel. Okazało się, że jest to pałac prezydenta. Jak na tamte lata naprawdę został wybudowany z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Tutaj większość jest wyłożona marmurem, który był sprowadzony z całego świata. Jakieś złote krany, złote drzwi. No a dzisiaj to wszystko po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Ale możemy sobie to zwiedzić właśnie za 10 dinarów. Był tutaj nawet garaż podziemny. Tych aut pewnie było dużo, a zachował się tutaj tylko jeden Mercedes, z którym jeździł prezydent. تونس يا تونس يا أرض السلام تونس يا تونس يا نبع الكلام يا فرح الناس يا طعم الغرام تونس يا تونس يا قلب المدى A tak wygląda tunezyjski cmentarz. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego przepychu. Groby są bardzo proste. Większość jest obłożona płytkami, takie jakie kładziemy po prostu u nas w łazienkach. W sumie chyba w łazienkach nawet mamy lepsze płytki, bo te przypominają jakieś takie lata 70. Tu jak już raz chyba załadują kogoś do piachu, tak już potem się tym nikt nie interesuje. Że minimalistycznie po prostu i oszczędnie. Z pałacu udajemy się do mauzoleum pierwszego prezydenta. Chyba Monaster był jego ukochanym miastem, bo i tutaj miał swoją rezydencję, tutaj też spoczął. No obiekt pięknie utrzymany w porównaniu do pałacu, tak tutaj jest czyściutko naprawdę. Może nie przypomina on tego typu miejsc znanych z krajów Półwyspu Arabskiego. Nie ma aż takiego rozmachu, ale jak na Tunezję to naprawdę wygląda to nieźle. Monastyr to jedno z najstarszych i najbardziej fascynujących miast Tunezji. Choć dziś kojarzy się głównie z kurortami nadmorskimi, jego historia sięga czasów starożytnego Rzymu. Największą atrakcją jest imponujący Ribat, czyli twierdza zbudowana w 796 roku. Uznawana za najstarszą arabską zachowaną fortecę w całej Tunezji. Co ciekawe, to właśnie tutaj kręcono sceny do filmu Żywot Briana grupy Monty Pythona.
Ford ma też wieżę, ale żeby tutaj wyjść, trzeba się naprawdę przeciskać po wąskich schodach. W zasadzie nie ma żadnej możliwości ruchu. Trwa to wszystko tak długo, no bo każdy musi zrobić tu co najmniej 20 selfiaków, więc... Monastyr ma też Medynę. Troszkę można się poczuć osaczonym, bo w tej chwili jest zdecydowanie więcej sprzedawców niż turystów. Tak przypada 10 sprzedawców na jednego turystę. Jak się zastanawiacie, w jakim języku tu się można porozumieć? Francuski, arabski, ale jak nie znacie żadnego z tych języków, to nie ma problemu, bo tu się dogadacie wszędzie po polsku. Ci wszyscy sprzedawcy mówią po polsku i to bardzo dobrze mówią. Więc wystarczy troszkę odejść od głównych atrakcji turystycznych i robi się naprawdę tanio, bo za to, co widzieliście na stole, zapłaciliśmy tylko 31 dinarów, czyli jakieś 35 zł. Ryba, sałatki, przystawki, litr wody. Żarcie było naprawdę dobre, ale uprzedzam, że ostre. Ja akurat uwielbiam ostre, ale dla większości Polaków to by było chyba niezjadliwe. Czyli taka jest oryginalnie tunezyjska kuchnia, no bo to, co dostajemy w tych hotelach all inclusive i knajpach takich pod turystę, no to wiadomo, że będzie smakowało zupełnie inaczej. Jest tutaj zdecydowanie przyjemniej niż w Sus. Jest tutaj czyściej, infrastruktura też wydaje się taka przyjemniejsza po prostu dla oka, jest tutaj gdzie pochodzić, jest to w miarę nawet wszystko ogarnięte, ale ktoś chce sobie porozmawiać po polsku, tak tutaj wszyscy mówią doskonale po polsku. No tego się naprawdę nie spodziewałem. No ale w końcu lata wyjazdów all inclusive Polaków zrobiły swoje. Nawet koty tutaj rozumieją język polski. W krajach arabskich bardzo popularny jest taki jogurt, laben. I świetnie on gasi pragnienie. Jest to na pewno lepsze niż browar czy jakaś tam Coca-Cola. Po tym ostrym obiedzie tunezyjskim coś takiego właśnie na ugaszenie ostrości jest idealne. A kosztuje to coś około 2 zł. I tutaj zobaczcie, jak rozwiązali sobie problem z zakrętkami. Żeby nie męczyć się tam z odrywaniem albo żeby się nie ubrudzić, kiedy nie można je doderwać, to po prostu zakrętek nie ma. Sprzedawany jest tylko z pozłódkiem, odrywamy i musimy od razu wypić cały. من جربة حتى الكافي كل مدينة حكاية وكل باب فيه ضيافي يا ضيفنا لا تتأخر هذا البيت بيت الكرام والضحكة إن دخلت دارا صارت قناديل الظلام Tak wygląda krajobraz takich mniejszych miejscowości tunezyjskich. Wszędzie powiewają sobie jakieś śmieci. Nie jest to zachwycający, że tak powiem, widok, no ale to jest standardem krajów arabskich. Tutaj przynajmniej mamy dobre drogi jak na razie. Cały czas się jedzie po jakiejś w miarę równej. No tutaj stała owca przypięta do filaru restauracji, także pewnie ją zaciukają niedługo i może właśnie mięsożercy powinni tak chodzić do takich knajp, jakby widzieli, jak się zacina owce na ich oczach. Co kiedyś widziałem też na własne oczy, akurat kozę, a później dostajesz sobie tego kotleta, to może właśnie by się zastanowili, skąd to się bierze, bo wiele osób zapomina, że nie ze sklepu. Jeśli nie stać Cię na wstęp do Koloseum w Rzymie, w mieście Al-Jam znajduje się największe rzymskie koloseum w Afryce. Schodzimy teraz pod arenę. Tymi tunelami kiedyś szli gladiatorzy, później wracali albo na nogach, albo już na taczce. Tutaj też widać taki rynsztok na krew. Bo krew się lała gęsto na tych arenach i tu pewnie były też gdzieś cele, w których przygotowywali się przed walką. No tutaj zginęły tysiące ludzi w tym miejscu. Kolejny nocleg, miejscowość Kabis, raczej taka nieznana. Tutaj akurat zakwaterowaliśmy się przypadkowo. Pokój kosztuje 300 zł,
czyli w sumie sporo jak na Tunezję, ale jest to taki typowy hotel kurortowy. Tu są zważone wycieczki, tak jak lecicie na All Inclusive, to w czymś takim właśnie później można wylądować. Jest basen, jest widok na morze. Plaża widać, że nie jest tam za ciekawa, no zaraz tam pójdę, zobaczę to z bliska. Nie ma tutaj chyba za wiele osób, bo w nocy paliło się tylko kilka świateł tutaj. Oto jak wygląda plaża w tym pięknym miasteczku. Z takich plusów to przede wszystkim jest pusta. Nie ma tu nikogo. A, są koty, przepraszam. Są jakieś tu knajpy, można wypić kawę. Żeby nie narzekać, to powiem, że jest bardzo przepięknie. Nie ma tak dużo wcale śmieci. Plaża jest szeroka. No więc jak marzycie o rajskich wakacjach w Tunezji, to tak to może wyglądać. I lądujesz w takim hotelu na tydzień czasu, tuż przy plaży. I co tu robić, bo no nie wygląda to za ciekawie. Widać, że nikt tutaj nie dba za specjalnie o infrastrukturę. Jak piachu nasypało, tak jest. Jakieś tam śmieci, cegły. Wygląda to, jakby ten kurort był właśnie pod Afrykanów robiony. Witamy w Afryce subsaharyjskiej. Tak to tutaj wygląda, hałdy śmieci po obu stronach. A nie, przepraszam, to nie jest Afryka subsaharyjska, tylko rajska Tunezja, do której miliony Polaków co roku jeżdżą na wczasy. Ale wystarczy wyjechać gdzieś z kurortu i wygląda to w ten sposób. O ile kurorty są jeszcze tak od frontu w miarę ogarnięte, tak już podróżując przez ten kraj, wszędzie zalegają hałdy śmieci. Wszyscy wywożą po prostu to, co mają do wywiezienia gdzieś za miasto, i drogi wjazdowe do wielu miast wyglądają właśnie w ten sposób. Jeden z najbogatszych krajów Afryki, najbogatszy na pewno Afryki Północnej. I to nie są jakieś tam, nie wiem, wysypiska, peryferia, zobaczcie, no tu są normalnie domy, bloki, nie, tu mieszkają ludzie. Ten kraj chyli się już ewidentnie ku upadkowi. O, tu chyba jakieś odkomarzanie nawet trwa. Drogi są bardzo dobre, to nie ma co narzekać, ale śmietniska pierwsza klasa. Zauważyłem tutaj taką tendencję, że przy wjazdach do jakichś miast, wiosek są wysypiska śmieci. Oni jak gdyby wywozili sobie śmieci poza swoją miejscowość i gdzieś za znakiem przy drodze wyrzucali. I tak wyglądają właśnie wjazdy do większości jakichś miast, wiosek. Tu jedno wielkie śmietnisko, gruzowisko. Wszystko, co się nie przydało w domu, jest wywożone za miasto i wywalane wzdłuż drogi. No, tutaj nie huczą ekologii. Przy drogach jest mnóstwo straganów. Można tutaj kupić lokalną ceramikę, oleje z oliwek, no i przede wszystkim granaty i daktyle. Tego jest tutaj naprawdę dużo. No i ceny są niższe niż na takich targowiskach miejskich przeznaczonych dla turystów. بهجة الروح أغنية بالسفر الجميل نحمل اسمك في القلب ونعود إليك كل جيل. Przejeżdżamy teraz przez koryto wyschniętej rzeki. Wzdłuż tej rzeki znajduje się linia umocnień z czasów II wojny światowej. Na linii rzeki bronił się Afrika Korps, dowodzony przez generała Rommela. I znajdują się tutaj jeszcze stare umocnienia właśnie z tych czasów, bunkry. Im dalej na południe, tym krajobraz zmienia się na bardziej pustynny. Tutaj już nie ma gajów oliwnych, tylko jakieś właśnie takie krzewy pustynne. Krajobraz jest cały czas bardzo monotonny, w zasadzie jedno i to samo, więc tutaj nie ma nawet czego pokazywać. Co jakiś czas na autostopa stoją murzyni subsaharyjscy, co oni się chyba kierują tutaj na wybrzeże, żeby wsiąść do jakiejś łodzi i popłynąć sobie do Włoch. Jako że nie ma tutaj tradycyjnych stacji benzynowych, to wygląda to właśnie w ten sposób i tutaj zajeżdżamy i kupujemy sobie paliwo. Tunezja była też areną wielkich walk podczas II wojny światowej. Tutaj armia niemiecka i włoska ścierała się ze wszystkimi w zasadzie wojskami aliantów. I jednym z takich miejsc w Tunezji jest linia Maret, położona wzdłuż rzeki Zigzug, która teraz jest w zasadzie martwą, suchą rzeką. Tutaj poniżej jest koryto. Jak dowiedziałem się tutaj od żołnierza, ostatni raz rzeka w pełnym słowa tego znaczeniu płynęła tutaj w 1996 roku. To właśnie w tym miejscu starły się wojska alianckie z armią generała Rommela.
Wzdłuż tej rzeki rozciągają się niemieckie fortyfikacje, które po dziś dzień możemy sobie oglądać. Większość z tych bunkrów jest mała, jednoizbowa i jednokondygnacyjna. Znajdziemy też małe muzeum na przedmieściach miasta Maret, w którym również jest polski akcent. W październiku 2024 roku została odsłonięta tablica poświęcona polskim lotnikom, którzy latali na samolotach angielskiego RAF-u. Dokonali oni zestrzeleń 25 niemieckich samolotów podczas kampanii afrykańskiej. Linia umocnień liczyła ponad 40 km, rozciągała się od wybrzeża do miejscowości Matmata. I teraz tutaj z tyłu za mną znajduje się główna kwatera dowodzenia wojsk niemieckich. To właśnie stąd marszałek Erwin Rommel dowodził obroną tego terenu. A więc wchodzimy do głównej kwatery dowodzenia Afrika Korps. Na początku tutaj na zewnątrz jeszcze są ewidentnie kuchnie. Tutaj były jakieś paleniska, okap. Jest też przejście w drugą stronę. Oczywiście miejscowa ludność tutaj ograbiła to z jakichkolwiek pancernych drzwi, okiennic. Pojawiło się też trochę graffiti, ale nie stać ich tutaj widać na spreje, więc są to raczej malowidła pisane węglem. Tutaj była pewnie toaleta. Deski setezowej chyba nie było w tamtych czasach. Tutaj wydaje się, jakby jeszcze te linie były po prostu oryginalne, plus jakieś maskowanie. No w sumie w tym klimacie całkiem możliwe. Jest tutaj też jakaś strzałka, guardaroba. No i widać, że można wejść do wnętrza, więc zobaczymy, co tam się kryje. Marszałek Rommel był nazywany lisem pustyni. No i widzę, że ta kwatera jest taka dość mała. To były chyba tylko pokoje sztabowe, jeszcze gekony sobie biegają. No te umocnienia były przygotowywane dość na prędce. Też nie są one jakoś tam rozległe, czyli po prostu jakieś małe pokoje do pracy sztabowej, do pracy urządzeń łącznościowych, 2 tunele i kilka pokoi sztabowych. To wszystko. No ale będąc tu w okolicy, jak najbardziej można zobaczyć. Po przegranej kampanii afrykańskiej generał Rommel powrócił do Niemiec, gdzie popełnił samobójstwo. W tym miejscu kończymy pierwszy etap naszej podróży po Tunezji. To jednak dopiero początek, bo w kolejnym odcinku popłyniemy promem na Dżerbę. To najpopularniejszy kierunek turystyczny w całym kraju. Sprawdzimy, czy tamtejsze kurorty są naprawdę tak wyjątkowe, jak przedstawiają je biura podróży. Później wrócimy na kontynent i ruszymy w głąb Sahary, gdzie czekają na nas niezwykłe krajobrazy, opuszczone osady, filmowe plenery i miejsca, które potrafią naprawdę zaskoczyć. Jeśli nie chcecie tego przegapić, koniecznie obejrzyjcie kolejne odcinki z tej serii. A jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, bo to ogromnie pomaga w rozwoju kanału. Koniecznie napiszcie też w komentarzu, co najbardziej zaskoczyło Was w Tunezji i jakie są Wasze doświadczenia z tym krajem. Dzięki za oglądanie filmu do samego końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!